Cześć, jestem Piotr. Jeśli jesteś założycielem startupu lub tworzysz własny produkt, powinny Cię interesować trzy główne zagadnienia: overengineering, duch technologiczny i metodyki zarządzania projektami. O problemach, zagrożeniach i korzyściach związanych z pierwszą z nich, czyli overengineeringu, opowiadałem w pierwszym filmie. Teraz przeprowadzę Cię przez duch technologiczny. Dług technologiczny, po angielsku technical debt, brzmi trochę jak death, co może mieć dużo racji w tym wypadku, ponieważ zabiło to już wiele projektów. Czym jest dług technologiczny? Przede wszystkim konsekwencją świadomych działań podjętych wcześniej. Jak każdy dług, trzeba go spłacać, to znaczy trzeba się mierzyć z jego konsekwencjami. Tak jak w przypadku długu technologicznego podejmujemy decyzję o zrobieniu czegoś szybciej, tak też będziemy musieli mierzyć się później z konsekwencjami tego w przyszłości, to znaczy zamiast się skupiać wyłącznie na dalszym rozwoju, będziemy musieli trochę spłacać tych odsetek zaciągniętych wcześniej. Od bardziej technicznej strony oznacza to na przykład wybranie przez programistów narzędzi, bibliotek, które znają lub których używali wcześniej, zamiast tych, które są najlepsze dla danego przypadku, dla danego projektu. Innym przykładem może być wybranie rozwiązania, które będzie dobre teraz dla projektu, ale będzie bardzo trudne w utrzymaniu później lub nawet w jakimkolwiek rozwoju dalszym. Dług technologiczny, jak każda pożyczka, ma też swoje korzyści, czyli pozwala coś osiągnąć wcześniej, ale podobnie jak z kredytami, nie ucieknie się od spłacenia go prędzej czy później. W Bitness musieliśmy się mierzyć wielokrotnie z zagadnieniem długu technologicznego. Opowiem Wam dzisiaj o trzech przypadkach. Pierwszy z nich odnosił się do brakującego backendu w aplikacji takiej zarządzania zadaniami. Drugi odnosił się do migracji aplikacji mobilnej w platformie e-learningowej. Problem polegał na połączeniu dwóch zupełnie oddzielnych technologii. A trzeci przypadek dotyczył platformy, w których można było głosować na zdjęcia konkursowe, w których pojawili się oszuści i trzeba było sobie z tym poradzić. Więcej o tych trzech sytuacjach opowiem za chwilę, a teraz kto powinien szczególnie zwracać uwagę na problem długu technologicznego? Problem długu technologicznego dotyczy w mniejszym lub większym stopniu wszystkich projektów, natomiast szczególnie narażone są te, które mają mocno ograniczony budżet albo czasowy, albo finansowy i w których jest duży nacisk na to, żeby coś zrobić teraz, nieważne jak. Są trzy bardzo wyraźne sygnały ostrzegawcze, że dług technologiczny zaczyna mieć coraz gorsze konsekwencje w Twoim projekcie. Przede wszystkim zaczniesz zauważać, że jest coraz więcej błędów w aplikacji. Bardzo często też zaczną powracać błędy już raz rozwiązane. Drugim sygnałem ostrzegawczym będzie tempo rozwoju, które bardzo wyraźnie zwolni, jeżeli dług technologiczny zacznie być zbyt wielki. I trzeci, podobnie jak w przypadku overengineeringu, znów będzie widoczna narastająca i rosnąca frustracja w zespole. Wróćmy teraz do naszych przypadków. Pierwszy przypadek dotyczył migracji aplikacji mobilnej ze starej do nowej technologii. Problem polegał na tym, że aplikacja musiała być cały czas dostępna w sklepach i musiała mieć cały czas wydawane aktualizacje, dlatego nie wchodziło w grę przepisanie tej aplikacji na nowo. Długiem technologicznym, który tutaj zaciągnęliśmy, było stworzenie pewnego rodzaju mostu pomiędzy dwiema technologiami, nową i starą, co umożliwiło nam na czas tej migracji istnienie i funkcjonowanie obu technologii jednocześnie w jednej aplikacji. Po tym, jak zmigrowaliśmy każdy element do nowej technologii, mogliśmy już połączenie usunąć. W ten sposób spłaciliśmy nasz dług technologiczny. Druga sytuacja dotyczyła zaawansowanej listy zadań, gdzie byliśmy odpowiedzialni tylko za część frontendową, przy której części backendowej jeszcze w ogóle nie było. Długiem technologicznym, który tutaj zaciągnęliśmy, było stworzenie pewnego rodzaju biblioteki komponentów, które nie działały w pełnym stopniu, tak jak będą działać docelowo, natomiast były już możliwe dla klienta do obejrzenia, przeklikania i przetestowania, czy wyglądają i zachowują się tak, jak tego oczekuje. Spłatą tego długu technologicznego będzie po prostu połączenie tych komponentów z częścią backendową, kiedy ten już zostanie dostarczony przez klienta. I trzeci przypadek odnośnie platformy ze zdjęciami, platformy konkursowej. Pojawili się użytkownicy, którzy znaleźli sposób na oszukiwanie i trzeba było znaleźć sposób na to, by ich wychwytywać i banować.
Długiem technologicznym, czyli takim szybkim rozwiązaniem, które tutaj wprowadziliśmy, było umożliwienie administratorowi ręczne banowanie takich użytkowników. Było to rozwiązanie na szybko, żeby szło zareagować od razu. Natomiast zaraz zabraliśmy się za spłatę tego długu i zaczęliśmy tworzyć algorytm, który sam już był w stanie wychwytywać takich użytkowników. Jak zatem poradzić sobie z długiem technologicznym? Dwie najważniejsze rzeczy. Przede wszystkim upewnij się, że wszyscy wiedzą, na czym zaciągany przez Was dług technologiczny polega, że każdy jest świadomy tego długu technologicznego, a po drugie zaplanuj jego spłatę. To jest też bardzo ważny element. Nie tylko zaciągnięcie długu i kiedyś go spłacimy, tylko od razu zaplanuj, kiedy i jak zostanie on spłacony. Nie ma nic złego w zaciąganiu długu technologicznego, podobnie jak z innymi pożyczkami. Może to przyspieszyć pracę nad projektem, może w ogóle umożliwić ukończenie go w swoim czasie. Należy jednak pamiętać o tym, żeby cały czas trzymać ten dług pod kontrolą. Wspominam tutaj tylko o długu technologicznym, ale warto pamiętać, że są również inne, na przykład związane z kadrami, z personelem, z umiejętnościami, czy także z zarządzaniem chociażby projektem. Natomiast te pozostałe długi są z reguły łatwiejsze do zauważenia i wychwycenia. Omówiliśmy już dwa obszary, overengineering i teraz dług technologiczny. Pozostał jeszcze nam jeden bardzo istotny, związany z metodykami zarządzania projektem. O tym właśnie opowiem w trzeciej części. Dzięki za uwagę. Cześć.